w przedwojennym Krakowie ja byłem dzieckiem, bo miałem 13 lat, jak rozpoczęła się wojna. I mnie się zdaje, że dziecko patrzy innymi oczami na miasto niż ludzie dorośli, którzy widzą rozmaite pomniki, domy takie czy owakie, zabytki i tak dalej. Dla mnie Kraków to była rzecz, która jest, że tak powiem, bardzo znana, codzienna. I to, co ja pamiętam, to były na przykład jazdy dorożką, którą się wtedy, dorożka była wtedy, powiedzmy, w tym czasie taksówką, bo taksówek było bardzo niewiele. W niedzielę, jakśmy jechali do Podgórza, do moich dziadków, tośmy jechali zazwyczaj dorożką. Dorożki wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze te powozy takie białe, czy tam dekorowane kwiatami. To była po prostu taka czarna dorożka. Siedział tam taki dorożkarz w dęciaku i służył właściwie za taksówkę. Poza tym pamiętam bardzo dobrze planty krakowskie, bo jak moja siostra się urodziła, to mieliśmy pannę do dzieci, która brała siostrę na planty i ja się do tego dołączałem wtedy, kiedy jeszcze nim zacząłem chodzić do szkoły, a później nawet po szkole to też bardzo często dołączałem się do mojej siostry, która jeszcze była w wózku tam na plantach. Pamiętam, niedaleko od nas był też park i chodziliśmy też zdaje się, nazywał się Park Jordana, o ile się nie mylę. I w tym Parku Jordana bawiliśmy się z dziećmi. Muszę powiedzieć, że w tym czasie, aż do pójścia do szkoły, aż do wieku 7 lat, nie bardzo wiedziałem o tym, że ja jestem inny od innych dzieci. Ja byłem Żydem, ta większość dzieci, które się tam bawiła, to były dzieci chrześcijańskie, bo myśmy nie mieszkali w dzielnicy żydowskiej, tylko właśnie najpierw na Krowodrze, a później na Zwierzyńcu. Ale oczywiście Kraków z biegiem lat, czym bardziej ja doroślałem, dochodziłem do wieku 11, 12, 13 lat w końcu, to nabierało takich innych barw i innych odcieni, dlatego że to spojrzenie na miasto zmieniało się z biegiem czasu. To już nie były tylko zabawy, tylko także nagle się zauważało sukiennice i kościół mariacki, i plac, prawda, ten rynek krakowski, który jest niepowtarzalny. To mógłbym powiedzieć, jeżeli mówimy o Krakowie. Myśmy wrócili do Krakowa w 1947 roku, to znaczy 2 lata po wejściu Sowietów i tej Polski Ludowej, prawda? Rodzice bardzo nie zatrzymywali się w Krakowie długo, bo po tym pogromie kieleckim ojciec chciał opuścić Polskę i wyjechał z całą rodziną poza mną z Krakowa do Pragi i zamieszkał w Pradze z tym, że chciał wyjechać do Izraela. To było już tak na przełomie. Izrael powstał w 1948 roku, to był 1947 rok, ale już wtedy się mówiło o tym.
No i mówiło się o wyjeździe do Palestyny względnie Izraela. Czesi wtedy umożliwiali wyjazd, także w 1949 roku po 2 latach wyjazdu z Radomia, z tego większą część czasu w Pradze, cała rodzina wyemigrowała do Izraela. Z tym, że ja osobiście nie miałem zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Nie chciałem wyjeżdżać z Polski z rozmaitych powodów. Może podam tutaj parę powodów. Jeden z powodów, taki prawdziwy powód to był ten, że nie chciałem przerywać studiów. Ja już wtedy byłem na 2. roku Akademii Handlowej w Krakowie. Druga rzecz, że miałem dziewczynę, którą bardzo kochałem i nie chciałem się z nią rozstać. No ale moim rodzicom dawałem inne przyczyny. Powiedziałem im, słuchaj, ja tu jestem bardzo dobrze urządzony, mam dobrą posadę, dostaję bardzo ładną pensję, będę człowiekiem wykształconym, znam język polski, mam korzenie polskie. Ja się w ogóle nie przyznawałem do żydowstwa cały czas. Byłem w towarzystwie studenckim, ale zaszła taka okoliczność, która mnie po prostu zmusiła do wyjazdu. Mianowicie ojciec mój zachorował ciężko na serce, miał pierwszy atak serca, zresztą później w Izraelu drugi atak, już ojciec nie przeżył drugiego ataku. Umarł bardzo młodo, miał 54 lata. I matka mnie, tak powiem, przyparła do muru tym, że ja muszę rodzinę jakoś podtrzymać. Pierworodny syn, jedyny syn. No i tak zagrała na tym, że zdecydowałem się wyjechać i wyjechałem z Polski nielegalnie. To znaczy w 1949 roku nie było legalnego wyjazdu, nie mogłem dostać paszportu. Także ja wyjechałem, przechodząc granicę czeską na zielono. I później były oczywiście następstwa, że moja podróż do Izraela trwała 2 miesiące. Ja uczęszczałem do szkoły, skończyłem 3 lata, w 46, 7, 8 i 9. Uczęszczałem do szkoły Tarbut, do szkoły hebrajskiej. Po skończeniu szkoły poszedłem do liceum na ulicy Siennej, liceum imieniem Świętego Jacka. Tam prawie że skończyłem ten 1 rok. W 50 roku opuściliśmy Polskę. To na tym się skończyła moja edukacja w Polsce. Chłopcy z dziewczynkami, uczyliśmy w tej samej klasie. Normalna nauka, tylko co, książek nie było. Ja nie pamiętam, żeśmy mieli książki. Ja pamiętam, że był nauczyciel, który na przykład opowiadał nam, jak chcę mówić o historię, opowiadał historię, o czym mówiono o historii z Grecji, z innych krajów, opowiadał nam. I trzeba było pamiętać albo pisać, ale podręczników myśmy nie mieli. Zeszyty były, ale różnych przyrządów, co są dzisiaj w klasie, są przyjęte, myśmy nie mieli. Modliliśmy się w tempel. Pomimo, że przed wojną tempel nie był przyjęty przez naszą rodzinę jako miejsce, gdzie można się modlić. To była synagoga, ale to nie była synagoga w tym naszym pojęciu. Ale po wojnie to się inaczej złożyło. Inne synagogi nie istniały właściwie. Rama, Buźnica של Rama, to zdaje się, że na początku nie istniało, dopiero później powstało. Inne buźnice zostały spalone i nie otwarte w ogóle. Także ludzie się modlili normalnie w templu.
I tempel była, to się modlono tam normalnie, kobiety osobno, mężczyźni osobno. I to nie był ten sam tempel, co był przed wojną. Była normalna buźnica. Ale jak bar micwa moja, to znaczy 13 lat, jak miałem, to tatuś powiedział, to nie zrobimy w templu, to zrobimy w Rama w 1948 roku. Dlaczego w Rama? Jak będzie starszy i spytają się, gdzie zrobił, w jakiej buźnicy zrobiłeś. Powiesz templu, co to był tempel, gdzie to jest, co to jest. Ludzie nie wiedzą. Powiesz Ramu, cały świat wie, kto to jest. To jest coś innego. Ten dzień bar micwy pamiętam, tak, zaproszono, ale to nie było tak, jak się dzisiaj robi u nas. To dzisiaj to jest wielkie wesele. To zupełnie było bardziej skromnie. Po pierwsze, nie zrobiono żadnej uroczystości. Mamusia przyniosła do buźnicy, przyniosła ryby i bułki. O ile się mylę, to było to wszystko. I po buźnicy, po skończeniu modlitwy, ludzie zostali zaproszeni i jedli. I na tym się skończyło. Nie rzucali na mnie cukierków, tak się u nas jest przyjęte. Pani była w buźnicy, może? Tak? To pani widziała, co się dzieje. To i później się robi jeszcze w sobotę, czy w ciągu tygodnia robią dzisiaj na sali, robią wielką uroczystość. Nie, tego nie było. Myśmy się wprowadzili w listopadzie w 1949 roku na Aleję Słowackiego 43 i sąsiadami naszymi byli państwo Latawcowie, bezdzietne małżeństwo, które uratowało w czasie wojny dziewczynkę żydowską, córkę właścicieli tego domu i pomagali jej matce przez cały czas, jak długo ona tu była w obozie. Należę do osób, które nie nawiązują łatwo znajomości, ale z państwem Latawcami jakoś tak od razu się zbliżyłam. Może właśnie dlatego, że wiedziałam o tym, co oni zrobili w czasie wojny. Bardzo zaprzyjaźniliśmy się i ta przyjaźń przetrwała właściwie aż do ich śmierci, to znaczy do śmierci pani Latawcowej, bo ona przeżyła swojego męża o parę lat. No i w ten sposób poznałam Ninę, przybraną córkę państwa Latawców. Pierwszego spotkania nie mogę sobie przypomnieć. Pierwszego momentu spotkania, tego nie mogę sobie przypomnieć, absolutnie, jak to się odbyło. Ale wiem, że w bardzo szybkim czasie nawiązała się naprawdę prawdziwa przyjaźń, przy czym myśmy jak gdyby przejęli opiekę nad państwem Latawców. Mój syn, jak był mały, bardzo często przybywał w ich domu. Ja wtedy studiowałam, później pracowałam, mąż też. Wprawdzie mój syn miał opiekunkę, ale opiekunka była młoda. I jakoś się stało, że bardzo dużo on przybywał u państwa Latawców. Bawił się tam. Pani Latawcowa opowiadała mu bajki.
pan latawiec budował jakieś namioty pod stołem i się z nim bawił. Jednym słowem, było mu przyjemniej, jako małemu dziecku, było mu przyjemniej przybywać w tym domu. No a pani Latawcowa przychodziła do mnie podczas mojego codziennego odpoczynku po obiedzie i opowiadała mi to, co ją najbardziej interesowało. Najbardziej interesowało ją życie rodziny Lejtmanów. Był okres, kiedy w klubie tętniło życie. Tętniło życie. Były bardzo ciekawe odczyty, bardzo ciekawe prelekcje. Występowali artyści, muzycy, aktorzy. Przyjeżdżali z Warszawy. Przypominam sobie, bywała w klubie na przykład nasza noblistka Wisława Szymborska z Filipowiczem. Adam Włodek był członkiem zarządu przez jakiś czas. Występowała Halina Czerny-Stefańska, występowała Smędzianka, z tego co ja pamiętam. Tętnił życiem, dużo ludzi przychodziło. Prawie cała piwnica pod Baranami. Zresztą nie wiem, czy państwo wiecie o tym, że mój mąż uratował piwnicę pod Baranami, bo jak wyrzucono ich z Pałacu Potockiego, to mój mąż ich przygarnął, jako prezes TSKŻ-u, przygarnął ich i dał im klub, gdzie mogli odbywać próby i gdzie odbywały się spektakle. To był rok 60, 61. Dopóki nie wiem w jaki sposób, kto na to wpłynął, podobno Cyrankiewicz, ale ja nie wiem, że pozwolono im wrócić do tego lokalu w Rynku. Myśmy bardzo szybko po wkroczeniu armii sowieckiej, może w przeciągu później kilku dni, wróciliśmy do Krakowa, wróciliśmy do naszego domu przy ulicy Józefińskiej, którym do dnia dzisiejszego ja żyję tam. Mieliśmy problem, bo już budynek był zasiedlony, ale w jakiś sposób nie robiliśmy z tego jakichkolwiek uwag do tych ludzi. No, były takie czasy, jakie były. Każdy chciał gdzieś żyć, gdzieś mieszkać. No. Tato był zawsze osobą taką dosyć obrotną w robieniu interesów i od dziecka był w tym duchu chowany. No więc uruchomił przy ulicy, koło pod Dwójką na Józefińską pod 2, uruchomił wytwórnię win, która doskonale prosperowała. Poszedłem do szkoły na ulicę Sokolską imienia Tadeusza Kościuszki. I w tym czasie od razu nauczyciele, moi koledzy, wszyscy wiedzieli, że jestem Żydem. Nigdy swojej tożsamości nie ukrywałem. I o dziwo, że nigdy nie doznałem od żadnych kolegów jakiegoś typowego przytyku o moim wyznaniu, że jestem kimś innym. Tato w tym czasie, kiedy jako przewodniczący gminy, już w tym czasie miał rozległe znajomości w świecie z ludźmi, którzy w ogóle stanowili w tym czasie jakieś takie typowe osobowości, z którymi się liczono. Czesław, wspaniała postać, szalenie
dobry, bardzo uczynny. Oprócz jednej rzeczy, że jeśli wychodziła jakaś sprawa, którą miał problem, to on się w tym momencie zjadał. I nie mógł z tego wyjść, a to jest dużo gorzej, bo tłumił to w sobie. Był bardzo osobą lubianą. W ogóle przez społeczność. Miasto go darzyło wielkim szacunkiem. Mama jak mogła, a bardzo pomagała tacie. Szczególnie przy wszystkich świętach. Zajmowanie się między innymi różnymi ludźmi chorymi. Ja chyba to po niej przejąłem. Szczególnie jeśli zajmowanie się ludźmi starymi, których ja nieładnie mówię starymi, ludźmi w podeszłym wieku. Nie używam słowa starość, nie lubię tego określenia. Natomiast mama naprawdę bardzo dużo pomagała tym osobom, które przebywały w domach, nie wychodziły. Właściwie większość dnia poświęcała tym ludziom, poświęcała również, doglądając, jak wygląda prowadzenie stołówki u nas, bo nie chciała, żeby mama pochodziła z bardzo pobożnego domu. Więc nie chciała, żeby przy najbliższej okazji ktoś przyszedł i zaczął opowiadać, że niby stołówka ma być koszerna, a produkuje się coś innego, że nie jest tak, nie jest to. Nie, mama dopilnowywała tego. Zresztą to była chyba jedyna w Polsce wtedy gmina, która faktycznie podchodziła już wtedy do problemów koszerności. Nie było to wcale aż tak trudne ze względu na to, że mieliśmy zagwarantowany ubój rytualny. Członkami gminy jest ich coś około 170 osób. I ja nie wiem, czy w przyszłości nie będziemy mieć tu jednak troszkę ludzi, którzy będą jednak chcieli się wrócić do kraju, no bo jak na to popatrzymy, nostalgia jednak, szczególnie wśród Żydów amerykańskich, nostalgia jest ogromna. Tak, zacząłem studia na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, gdzie zdążyłem przestudiować 1,5 roku i przyszedł marzec 1968 rok. Było bardzo niespokojnie dookoła. Zapach gazu łzawiącego, demonstracje, policyjne samochody jeżdżące, przepraszam, milicyjne samochody jeżdżące tam i z powrotem. Bardzo niespokojny okres czasu. Nie należałem do żadnej organizacji żydowskiej. Zupełnie nie byłem zaangażowany politycznie, nie byłem zainteresowany polityką. Przebywałem przede wszystkim w zupełnie polskim towarzystwie. Miałem bardzo mało kolegów żydowskiego pochodzenia. Większość mojej siatki, że tak powiem, kontaktowej, to wszystko byli Polacy. Mając lat 18 nie byłem specjalnie bardzo dojrzały politycznie, że tak powiem. Także wszystko, co się działo dookoła, było dużo niepokoju, dużo stresu, dużo plotek, które chodziły, ale czułem się tak troszeczkę obok tego.
Oprócz jednego momentu, jak siedziałem w domu i oglądałem telewizję i było akurat przemówienie Gomułki, który wspominał o 5. kolumnie, wtedy się poczułem, oj, czy on przypadkiem o mnie nie mówi. Identyfikację absolutnie miałem. Mój ojciec był wiceprezesem w Polsce TSKŻ-u, a był prezesem w Krakowie TSKŻ-u, także ja często bywałem z rodzicami w klubie żydowskim, ale pomimo wszystko uważam się, że byłem bardzo, bardzo zasymilowany ze polskim społeczeństwem. Potem nastąpiło rozmowy moich rodziców ze swoimi przyjaciółmi i podchwytane fragmenty tych rozmów, czy Jurek, czyli ja, powinienem wyjechać, czy nie. Bardzo dużo dzieci znajomych moich rodziców i tak samo całe rodziny żydowskie, które zaczęły wyjeżdżać z Polski. Któregoś dnia rodzice się mnie zapytali, czy uważam, czy chciałbym wyjechać z Polski, ponieważ dzieją się takie niewesołe sprawy. Wyobrażałem sobie, że skończę studia w Polsce i że zostanę w Polsce. Zresztą miałem dziewczynę, byłem bardzo zakochany i absolutnie nie było dla mnie takiej alternatywy, żeby wyjeżdżać z Polski. Moja odpowiedź była spontanicznie tak, ale to nie była odpowiedź przemyślana, to nie była odpowiedź dojrzałego człowieka, tylko to była odpowiedź młodego chłopaka, który zobaczył szansę na jakąś nową przygodę. I odpowiedź była pozytywna, oczywiście. Tak. To jest proces, który trwał na pewno jakieś około ponad pół roku od momentu pierwszej rozmowy do momentu załatwiania wiz, jazd do Warszawy, do ambasady holenderskiej, do ambasady szwedzkiej, do ambasady duńskiej, załatwianie wszystkich formalności. Wszyscy moi koledzy i przyjaciele wiedzieli o tym i zostałem odprowadzony przez całą grupę moich przyjaciół. Zostałem odprowadzony do autobusu LOT-u, który w tych czasach odchodził z rynku głównego. To wszyscy moi koledzy i przyjaciele odprowadzili mnie do autobusu, bo ja leciałem samolotem z Krakowa do Warszawy. W Warszawie spędziłem jedną noc i na drugi dzień jechałem pociągiem z dworca gdańskiego do Sztokholmu. Wyjeżdżałem sam. Odprowadzali mi, tutaj może taka ciekawostka, że na dworcu kolejowym gdańskim w Warszawie oprócz rodziców jeszcze mnie odprowadzali państwo Dąb i wsiadłem do wagonu, który przez Berlin Wschodni, Sassnitz-Trelleborg, zawiózł mnie do Sztokholmu. I tam w tym wagonie poznałem wiele osób, z którymi do dziś nie utrzymuję kontakt. Co ze sobą zabrałem? Mówimy o sprawach czysto praktycznych, czyli no na pewno miałem walizki z ubraniami, z ewentualnie jakimiś książkami, parę książek miałem. No i w zasadzie wszystko to, co jest potrzebne do życia przez pierwszy okres czasu. Pamiętam, że to było niesamowitego kalibru przedsięwzięcie czysto praktyczne. Spędziłem kilka dni na jeżdżeniu do różnego rodzaju instytucji, na przykład między innymi chyba każdego banku, jaki był w Krakowie, i zbieranie podpisów, że nie jestem nic winny w tym banku, na przykład. Pamiętam, że to objeżdżenie wszystkich biur, wszystkich banków, wszystkich jednostek wojskowych i tak dalej, i zbieranie podpisu
podpisów, że nie mają nic przeciwko temu, żebym wyjechał, to zabrało mi chyba dobre 3-4 dni. Tak, ja podawałem miejsce Sztokholm, Szwecja, ponieważ to był mój cel wyjazdu i to spowodowało troszeczkę administracyjnych nieporozumień, bo okazało się, że powinienem mówić, że jadę do Izraela, bo oficjalnie emigrowałem do Izraela, a nie do Szwecji. Nawet jeżeli przez Izrael nawet nie przejechałem wtedy. Także w wielu miejscach musiałem pójść i skorygować później, że jadę nie do Szwecji, tylko do Izraela. Ogromne szczęście, ponieważ kiedy przyjechałem z Puław, tam gdzie się urodziłem i tam gdzie poznałem profesora Michała Strzemskiego, który pisywał do miesięcznika Znak. Kiedy przyjechałem do Krakowa, przywiozłem ze sobą manuskrypt książki Michała Strzemskiego o puławskich Żydach w Blasku Menory. I on mnie poprosił, żebym zaniósł tę książkę do wydawnictwa Znak. Proszę pamiętać oczywiście, że było wydawnictwo Znak i miesięcznik Znak. I w ten oto sposób ja zrozumiałem od razu, poznając tych ludzi, i pana Wilkanowicza, i pana Turowicza, i Franciszka Blajdę, i Jacka Woźniakowskiego, Henryka Woźniakowskiego i wielu innych ludzi, że to są ludzie o niesłychanie otwartym umyśle, bardzo otwarci na dialog. I potem to się potwierdziło, chociażby przez fakt, że w Klubie Inteligencji Katolickiej odbywało się szereg spotkań poświęconych, wtedy jeszcze w Zalążku, no ale jednak dialogowi polsko-żydowskiemu, czy też chrześcijańsko-żydowskiemu. Także proszę pamiętać, że to był w sumie niedaleki okres czasu II Soboru Watykańskiego i ci ludzie dosłownie brali jego naukę sobie do serca i próbowali jakby przełożyć ją na rzeczywistość. W ogóle lata 80. to był niesłychanie żywiołowy taki czas pełen spontanicznych, przemyślanych i jakby dalekosiężnych, jeżeli chodzi o konsekwencje wydarzeń, akcji, spotkań, wydawnictw. Proszę pamiętać, że wszystko tak naprawdę gdzieś symbolicznie zaczęło się od roku 1983. Znaczy ja już pomijam znaczenie książki w Blasku Menory, która się ukazała w 1981 roku w wydawnictwie Znak. Nikt wcześniej tego rodzaju książek nie wydawał. I potem nagle w 40. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim miesięcznik Znak przygotował historyczny, absolutnie przełomowy, podwójny numer poświęcony, najogólnie rzecz biorąc, kwestiom żydowskim, polsko-żydowskim, chrześcijańsko-judaistycznym itd., zebrawszy autorów, wie pan, najwyższej proweniencji, że tak powiem, z najwyższej półki. Kogoś tam nie było i Jan Paweł II, i Paweł VI, i arcybiskup Paryża Lustiger, i oczywiście Jerzy Turowicz, i Czesław Miłosz, i Stanisław Wincenc, i cały szereg potężnych, fenomenalnych umysłów. Myśmy rzucili się na ten podwójny numer Znaku, bo to była wówczas tak naprawdę pierwsza dostępna i tak bogata skarbnica wiedzy z różnorodnych punktów widzenia na temat i judaizmu, i historii polsko-żydowskiej, i w tej historii stosunków polsko-żydowskich i tak dalej, więc byliśmy tym zafascynowani. To była pierwsza jakby rzecz. Wspomniana przeze mnie działalność katolickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, co było nie bez znaczenia. Dalej, wówczas gdzieś w latach 80. przyjechał do nas Stanisław Krajewski ze swoją żoną. Ja już nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, początek lat 80. Oni wrócili wtedy z Izraela. Kto wtedy jeździł do Izraela? I przyjechali do Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie pokazywali nam masę slajdów, zdjęć
ze swojego pobytu w Izraelu, opowiadając jednocześnie o tym kraju, który, co tu dużo mówić, stanowił zawsze jakby przedmiot naszej tęsknoty, naszego zainteresowania. To był jakby kolejny komponent. Monika Krajewska wydała w roku, no należałoby to sprawdzić, moja pamięć już tak daleko nie sięga, albo w sensie nie jest tak bardzo precyzyjna, ale w latach 80. właśnie pionierski album, absolutnie pionierski album Czas Kamieni. Czyli album o Kirkutach, o żydowskich cmentarzach, ale jednocześnie z całą egzegezą symboliki nagrobnej, co było szalenie ważne. Wspomniał pan Jana Błońskiego, jeśli tu mnie pamięć nie myli, w roku 1987 ukazał się w Tygodniku Powszechnym artykuł o niesłychanej mocy, mianowicie Biedni Polacy patrzą na getto, nawiązujący oczywiście do tytułu wiersza Miłosza, którym zaczytywaliśmy się. Proszę pamiętać, że studiując na UJ-cie miałem też w sumie nieskrępowany dostęp, wystarczyło mieć troszkę pieniędzy albo pożyczyć od kogoś do literatury niezależnej, co stanowiło też przebogate źródło informacji na temat historii żydowskiej i stosunków polsko-żydowskich. Marek Rostworowski przygotowywał wystawę, tą historyczną, pamiętną wystawę, która odbyła się rok już co prawda po festiwalu, ale głośno było o niej i Marek Rostworowski miał wykład o tej wystawie podczas naszego festiwalu Żydzi polscy. A ona odbyła się w 1989 roku. Pamiętam tę długą, olbrzymią kolejkę przed muzeum. Proszę też pamiętać o dwóch bardzo istotnych rzeczach. W 1985 roku, proszę mnie poprawić albo gdzieś sprawdzić, z inicjatywy Macieja Jechimczyka na Oksfordzie odbyła się sesja naukowa, która odbyła się szerokim w Polsce echem na temat związków polsko-żydowskich. I myślę, że w jakimś sensie pokłosiem tego, dobre słowo, stało się to, co stało się rok potem, czyli otwarcie międzywydziałowego Zakładu Historii Żydów Polskich, któremu od samego początku przewodniczył i był jego szefem profesor Józef Gierowski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten sam, który 2 lata potem razem z Mordechajem Palcurem, którego nie mogliśmy wtedy oficjalnie nazywać ambasadorem, ale był ambasadorem państwa Izraela, zainaugurował pierwszy festiwal kultury żydowskiej. Więc pomijam wiele innych wydarzeń, które miały miejsce w latach 80., jak chociażby nasze spotkania w klubie TSKZ, nasze to znaczy ludzi młodych, którzy nagle zaczęli odkrywać własne korzenie żydowskie, utwierdzać się we własnych korzeniach żydowskich i tożsamości, Polakach, którzy interesowali się związkami polsko-żydowskimi, bo czegoś im brakowało w tym pejzażu kulturowym Polski itd., itd. Moje pierwsze kroki, jak powiedziałem, skierowałem do synagogi Tempel, ale równolegle niejako do starej synagogi, gdzie poznałem Eugeniusza Dudę, kustosza tego muzeum, który ze żmudną cierpliwością próbował uczyć mnie języka hebrajskiego na wydaniu Biblii hebrajskiej. Więc takie były początki, taka była atmosfera. To było coś fenomenalnego, wie pan, odkrywanie. Ja to nazywam w ten sposób, że myśmy mieli ogromne szczęście, bo mogliśmy odkrywać Atlantydę. To ojciec wrócił do Krakowa, mamusia też wróciła do Krakowa. Mamusia była po wojnie, tylko ona została z jedną siostrą. Wrócili tu, zobaczyć, kto przeżył, jakieś krewne i tak dalej, i się spotkali i zdecydowali, że trzeba zbudować nowe życie. Ojciec był bardzo sionista, mama nie była taka, ale tak albo inaczej, ja myślę, że to było jedyny raz, że on zdecydował i pojechałyśmy do Izraela, bo ja myślę, że to był pierwszy i ostatni raz, że tak to wyszło. Życie w Izraelu nie było łatwe, muszę powiedzieć, że też jako dziecko nigdy nie wiedziałam, bo wszyscy tak żyli, to nikt nie myślał, że może być inaczej, ale dzisiaj ja wiem, że to nie było aż tak łatwo. Na pewno nie było łatwo ludzi, co już byli dorosli,
dorosły, bo moi rodzice już, mama miała 30 lat, ojciec miał 36 lat, to już nie byli dzieci. To na pewno nie było łatwo zacząć życie gdzieś indziej. Język, oni umieli hebrajski język, bo uczyli się w gimnazjum, ale to jest inny kraj, inny temperament, nie ma kolor zielony, nie ma planty. To na pewno nie było łatwo. Przyszliśmy do Izraela, to było w 1950 roku, 3 stycznia. To byłoby mi bardzo ważne wiedzieć, kiedy to zamówiłam informacje u nas stanu cywilnego, bo chciałam wiedzieć dokładnie, kiedy przyszliśmy. Mieszkałyśmy 2 lata, ja nie wiem, nie ma takie słowo na świecie, to się nazywa ma'abara po hebrajsku. To są takie nadmioty. Ja wiem, że ojciec tam był w jednym z mężczyznami, a ja z mamą byłam gdzieś indziej. Ja tylko pamiętam, miałam 3 lata czy coś takiego, to pamiętam jakieś coś tak pamiętam, ale nie jestem pewna, że dobrze pamiętam, czy co pamiętam. A tam mieszkałyśmy 2 lata i rodzice kupili mieszkanie i wyprowadziłyśmy do jakiejś, koło Tel Awiw, to się nazywa, miasto nazywa się Holon. Bardzo dużo ludzi z Krakowa i z Polski tam mieszkali, mówiło się, wszyscy mówili po polsku, nikt nie wie. To było jakaś, ja wiem, mała Polska, ja mogę tak powiedzieć. Jak moi rodzice zmarli, to znalazłam, że nic nie wiem o nich. Moja mama nigdy nic nie powiedziała. Nigdy nic absolutnie nie chciała powiedzieć. Cokolwiek dzisiaj wiem, to bo szukałam informacji, ale nic nie wiedziałam. Wiedziałam, że ona ma tu jakiś numer, ale nawet nie wiedziałam, że numery byli tylko w Auschwitz. Ja to nie wiem, bo nikt nie mówił u nas na te tematy. Ojciec coś powiedział, bo też miał braci i dużą rodzinę, to tu albo tam coś słyszałam, ale nie za dużo. Muszę powiedzieć, że nawet nie wiedziałam, co to jest Schindler, kto to był, co to jest lista Schindlera. I jak rodzice moje zmarli, nic nie wiedziałam i czułam, że muszę wiedzieć. To poszłam do Związku Krakowian w Izraelu. Myślałam sobie, że na pewno tam spotkam ktoś, co znał ich przed wojną, może w wojnie, może był w szkole razem z nimi. I tak nie mogę coś powiedzieć. Zakochałam się w tym temacie. I jakoś te życie przedwojenne, też jak była wojna, na pewno to jest część tych żyć. Nie mogę powiedzieć, że to nie jest ważne. Na pewno, że jest ważne, ale te życie przedwojenne, na Kazimierzu, co było, jakie synagodze były, jakie szkoły, gdzie poszli, na teatry, na te planty, jakie kawiarnie, gdzie siedzieli, w jakich kawiarniach siedzieli. To jest bardzo ważne, ja myślę, dla mnie to jest bardzo ważne. Ludzie mogą powiedzieć, że to nie jest tak aż ważne. I zaczęłam działać na ten temat z Związku Ludzi z Krakowa w Izraelu. Było tam sporo ludzi, jak zaczęłam 10-15 lat temu, to było jakieś 100-120 ludzi, starych ludzi, nikt już tak... To raz na rok się spotkali na Dzień Holokaustu, ale już nic nie było tam. A ja zdecydowałam, że jak oni jeszcze żyją, to oni są jedyne, co mogą nam powiedzieć, co było, jak było. Muszę powiedzieć, że publikuję co miesiąc gazetę, taką gazetkę 8 stron. 2000 ludzi czytają to w Izraelu. I tam publikuję też rzeczy, co były przed wojną, w wojnie, a co się dzieje dzisiaj, żydowskie życie w Krakowie dzisiaj, czy jest, czy nie jest, co się dzieje.
są wybory do gminy, takie rzeczy, nawet takie rzeczy, cokolwiek wiem, piszę i ludzie czekają na tej gazecie. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest, ja tak jak zaczęłam, myślałam sobie, że to jest jakieś hobby, ale dzisiaj już nie mogę, bo jak w tym tygodniu nie jestem w kraju, to muszę potem powiedzieć, dlaczego gazeta nie wyszła na czas, bo czekają czekają, czytają. Ktoś znalazł, publikowałam jakąś bajkę, coś było po wojnie w dom dzieci, to ktoś, jakieś było zdjęcie, to ktoś dzwoni do mnie, a nie wiedziałam, że ten pan przeżył i że ta pani przeżyła, czy mogę dostać telefon. Czuję, że robię coś ważnego. Muszę powiedzieć, że teraz nie tylko ludzi z Krakowa, ale to widzę, że to jest na całe ten drugie pokolenie jest bardzo zainteresowane, co nie wszyscy, na pewno nie wszyscy, to nie może być, żeby wszyscy byli zainteresowani, ale bardzo sporo ludzi są interesowane, co było, jak było, czy mogę poszukać dziadkowie, czy mogę pomóc to, czy mogę pomóc tam. Co rok na Marsz Pamięci ludzie przychodzą, raz duża grupa, a raz mniejsza grupa, ale wiedzą, że jest coś takiego. 10 lat temu nikt nie wiedział, że jest coś takiego. Wszystko jest jakoś, prawda, że jest dzisiaj internet, jest Facebook, jest e-mail i to jest łatwiej się jakoś, ta komunikacja jest łatwiejsza, co przed 10-15 lat mogłaś napisać pocztówki. Kto miał 1000 pocztówek, nie można przecież napisać, ale tak albo inaczej ja czuję, że to jak pierwsze pokolenie umiera, to drugie pokolenie oburza się, że musimy coś jeszcze, ostatnia chwila, coś się dowiedzieć. Nie wiem, jak to będzie na przyszłość, ale teraz jakoś czuję, że ludzie są bardzo zainteresowani, ludzie piszą, szukają, czytają. Jak była ta wystawa, przecież zrobiłyśmy rok temu, dostałyśmy wystawę od was, od muzeum, ta wystawa o sport, o Maccabi, co było tu w muzeum na Szerokiej. Dostałyśmy tą wystawę. Tak dużo ludzi przyszli i takie emocje i byli tak zadowoleni, że widzieli, co było nie w zagładzie, tylko te rzeczy, co byli. Nie tylko te studenci, co nic nie wiedzieli, ale nasi ludzie byli tak zadowoleni. I też mój ojciec był w klubie i ten dzwonił, że ma zdjęcia i ten coś. Nigdy nie myślałam, że są jeszcze takie ludzie, ale bardzo dużo ludzi się szukają korzenie, szukają historię rodzinną. Pierwszy raz w życiu byliśmy tu na Miodowej i mój ojciec powiedział kiedyś na grób jego matce. Matka jego zmarła przed wojną na chorobę i jest pochowana na Miodowej. Jest tam Macejwy. I jak tylko ja widzę to zdjęcie codziennie, mój ojciec mówi kiedyś, to znaczy, że był ktoś przede mnie, że zaczął ten pokolenie, bo jakoś to było rodzice, dzieci. Nie było, nikt nie miał dziadkowie, nie wiedziałyśmy, że jest coś takiego, taka postać, bo nikt nie miał. Dla mnie to było, ja pamiętam moje rodzice, to jak przyszłyśmy tu pierwszy raz, bo byłyśmy w Warszawie i byłyśmy w obozach i byłyśmy tu i byłyśmy tam, ale wszystko nie było tak, jak przyszłyśmy do Krakowa. To było coś jakby
świat się zmienił. To nie można, nie mam słów, nawet nie po hebrajsku, na pewno nie po polsku, ale to było coś niesamowite dla mnie. I to poczucie, rodzice mówią po polsku i ja nie umiem nic, sama nie mogę nic robić. Już byłam dorosła, myślałam, że jestem dorosła, matka, 3 dzieci już mam, a nie mogłam nawet iść do sklepu i coś załatwić. Nic. To było widzieć, gdzie była ta gimnazja, gdzie był... Mój dziadek miał kamienicę na plac Wolnicy 10. Wiedzieć to wszystko jakoś wyglądało jakby bajka. Ktoś ci raz powiedział coś, a teraz jedziesz kilka godzin i jesteś w tej bajce. To wszystko było inaczej. Nawet to, że to była komuna, to przecież pieniądze nic nie mogłaś nic kupić, nie umiałyśmy, jakoś to było być na innym świecie. Jakby byłam w senu. Nie wiem, nie mogę znaleźć tych słów. A potem bałam się, bałam się, ale jakieś 15 lat nie mogłam przyjść tu, bo bałam się, że te wrażenie, co wtedy pierwszy raz to były, to już nie chciałam zepsuć te wrażenie. Ale po 15 lat przyszłam i od tej pory, ja myślę, że to było jakieś 15 lat temu, co rok jestem tu 2, 3, 4, 5 razy rocznie, bo nie mogę bez Krakowa. Przyjechaliśmy tutaj z prezesem społeczności w Warszawie postępowej stworzyć, można powiedzieć, społeczność postępową, która będzie też w Małopolsce działać i rozwijać swoje działania. Nazwaliśmy ją Beit Kraków oczywiście, że chodziło tutaj o domu, o zbudowanie domu dla współczesnego judaizmu, dla wszystkich, kto będzie zainteresowany. Dzisiaj ja myślę, że budujemy tak naprawdę środowisko żydowskie, że nieważne jaka to jest społeczność, to może być gmina, to może być ortodoksyjna, to może być postępowa, że bardzo poważne, tak, dlatego jak mówię, z jednej strony rozwijać nasze tradycje postępowe judaizmu tutaj było, jest tempel, który jest znakiem obecności w 2012 roku celebrowaliśmy w synagodze Tempel 150 lat postępowy judaizmu w Polsce, prawda? I z jednej strony to bardzo poważne, a z drugiej strony dzisiaj ja widzę swoją pracę jak tak naprawdę nasze środowisko, w którym my idziemy po Kazimierzu i mówimy jeden drugiemu Shabbat Shalom, Chag Sameach i to 7 lat temu nie było tego jeszcze, prawda? Nas było tak mało na Kazimierzu, że tak to nie było, to teraz jest obecność żydowskiego środowiska, które naprawdę, ulica Kazimierza wygląda inaczej, synagogi Kazimierza wygląda inaczej, nasze spotkania wygląda inaczej. Społeczność dzisiaj jest nieduża, myślę tak 30 osób, takie społeczności członków, ale też jasne, że nie chodzi tu tylko o członkostwo, ale też jak dużo ludzi przychodzi na różne wydarzenia. I tak naprawdę, jeżeli z tej perspektywy zobaczyć, to setki ludzi, którzy przychodzi na nabożeństwo, na artystyczne wydarzenia, na edukacyjne wydarzenia, prawda? To jest naprawdę dużo ludzi i to w tym planie jakby z jednej strony jest troszkę od czasu do czasu tak trudno, że to tak powoli, tak od człowieka do człowieka, jeszcze jeden i tak potem ten jeden gdzieś poszedł ili pojechał i
trudno, tak? Ale z drugiej strony, z perspektywy naszej roli dziś, odbudowania środowiska żydowskiego, kultury żydowskiej, obecności w polskiej kulturze, która zawsze była tak mocna i z powrotem ta interakcja i dialog pomiędzy w środku polskiej kultury, to jest, tak można powiedzieć, dziś już takie bardzo dobre poczucie od tego. Myślę, że Polska jest wyjątkowym miejscem dla nas. I ten fenomen, ja myślę, że też jedna z ważniejszych rzeczy, że też zmiana, że otrzymanie na zewnątrz Polski, który był taki standardowe pojęcie Polski jako miejsce Holokaustu. I wszystka historia, która była do tego, która była niesamowitej duchowości, prawda, jakby była zapamiętana na podstawie tej tragiczności i bóli, które przeżywaliśmy. A dzisiaj już jest inne proporcje tego. Z jednej strony oczywiście ból ona nigdzie nie uchodzi, ale z drugiej strony jest inna proporcja i rozumienie w takim aspekcie historycznym, że i otrzymanie Polski jak naszego dzieciństwa. I to też jest zmiana, która jest odczuwana, grupy, które przyjeżdża, pytania, które zadaje. Ludzie, grupy na ulicy Kazimierza ostatnie te lata, hebrajski język grup, które odwiedza Kraków, to prosto dominuje. Ale 10 lat temu to było trudno przyjechać do Polski, tak? I na przykład dzieci, tak, to były edukacyjne programy, przyjeżdżali szkoły, ale dorosłym ludziom przyjechać i zamknąć krąg tej tragedii rodzinnej i tak, to było strasznie trudno, a dzisiaj to prosto ludzie przyjeżdżają cały czas. Społeczność Byt Kraków, my mamy takie życie społeczne, które jest zwyczajne dla każdej społeczności. Tak? To oczywiście co tydzień mamy witamy szabat w Jom Shishi Ba'erev, kiedy zaczyna szabat i mamy nabożeństwa porannie, szacharit i mamy wieczorem bardzo często Avdala, to jest pożegnanie szabatu, z którym zawsze związane nasze społeczne też jakieś wydarzenie społeczne, jakieś rozmowy, projekty. I to jest codziennie. Wszystkie święta, cały kalendarz żydowski oczywiście celebrujemy razem naszej społeczności. Więcej swojej części wszystkie nasze wydarzenia odbywa w Galicji, Muzeum Galicy, w Żydowskim Muzeum Galicy, chociaż bardzo często tutaj my rozmawialiśmy o takiej kooperacji pomiędzy naszymi instytucjami. Bardzo często my naprawdę w tej kooperacji i dzięki tej kooperacji mamy możliwość robić to w różnych miejscach na Kazimierszu, w synagodze Wysoka, w Galerii Shalom, które takie jest artystyczne miejsce, jedno z pierwszych galerii na Kazimierszu. Bardzo często na przykład w artystycznym takim kafe Młynek, judastykę spotkaliśmy. To jest różne miejsca. W tym roku mieliśmy jedno z naszych takich bardzo stabilnych działalności. Na festiwalu zawsze mamy premiery naszych spektakli. Mamy takie projekty szabat muzyczny, który też pokazuje, że forma nabożeństwa może być różna. I szabat muzyczny to jest tak, ja powiedziała, taki radykalny już taki przykład, że każdy nasz szabat jest szabat muzyczny, dlatego że ja na przykład gram na gitarze i prowadzę szabaty z muzyką, ale też tutaj jest już zespół, jest nowe aranżacje różnych tradycji w naszej liturgii
i połączenie pomiędzy klasycznym Hazanutu i pomiędzy liturgią postępowej w Stanach, w Izraelu i Nigunim, który tak charakterny dla Galicji. I na przykład nasz kompozytor, członek naszej społeczności Michał Pałko, który wszystko to jakieś łączy w jedno nabożeństwo muzyczne. I takie nowe formy, które możemy powiedzieć jest nowatorskie, dlatego że na przykład jedne z zmian, które były bardzo odczuwane w postępowym judaizmie, muzyka, która pojawiła się w trakcie nabożeństw, która w tradycyjnym ortodoksyjnym judaizmie nie używa w ogóle instrumenty. I to jest dlatego całe takie halachiczne tłumaczenie. Tak? I muzyka jest częścią nabożeństwa postępowego. Bet Kraków jedna z takich naszych bardzo ciekawych, wyjątkowej takiej rzeczywistości, że wszystko u nas jest pierwszy raz. Tak? Urodziliśmy i na przykład jest taka bardzo poważna struktura celebrowania krąg życia. Że rytualność, którą mamy w naszej tradycji, prawda, jakieś takie wielkie momenty, przystanki, można powiedzieć, w naszym życiu, to zaczyna się zawsze z Brit Mila, którego jeszcze nie mieliśmy. Nie urodził się jeszcze, wszyscy zaczęliśmy z młodych ludzi, dlatego tylko teraz zaczynamy mieć pary, tak że, ale będzie. Brit Mila, potem jest bar mitzwa. My mieliśmy w naszej społeczności mieliśmy bar mitzwa i bat mitzwa, że to i dziewczynka, która 12 lat, to jest wyjątkowo w progresywnym, postępowym judaizmie, prawda, że dziewczynka też ma bat mitzwę. I tradycyjnie to bar mitzwa i mieliśmy dwa te bardzo poważne wydarzenia dla naszej społeczności i w życiu żydowskim w ogóle każdej społeczności. Celebrowaliśmy to w synagodze Wysoka. I teraz mieliśmy jeszcze takie wydarzenie u Pszyrin, obcinania włosów chłopców, kiedy on ma już 3 lata. I to nie jest tradycja postępowy judaizmu, to jest bardzo tradycyjna, ale my też, jak ja mówię, że to nie ma tutaj takich człotkich granic, tak? To my wybieramy rzeczy, które jest nam bardzo poważne i na przykład nasz Natańczyk, który wszystko on na początku mówił 3. Czego ty jego nie zapytał, on zawsze mówił, kiedy będzie 3 lata, to będzie. Tak? To dla niego to był taki przystanek. I my bardzo chcieli mu dać to poczucie i my zrobiliśmy takie uprzedzenie, obciągnięcie włos w starej synagodze, też bardzo symboliczną, naszej pierwszej synagogi krakowskiej. I to było bardzo ciekawe wydarzenie. Dla nas też był taki też przystanek dla nas jak społeczności, że u nas jest dziecko, które rośnie w naszej społeczności, które przyjdzie tam jeszcze za 10 lat, będzie bar mitzwa, prawda, to już taka perspektywa, krąg życia. I teraz mamy będziemy mieć pierwszy ślub, chupa, pierwszy ślub żydowski, chupa. Bardzo też symboliczne, że to będzie chupa prezesa naszej społeczności. I też oczywiście dla nas to też bardzo poważny taki moment, dlatego że już u nas jest pary i my znamy, że to też otworzy dla nas taki jeszcze jeden taki kierunek, można powiedzieć, takie rzeczy, które w takiej dużej społeczności jest normalne. Jest śluby, jest bar mitzwy, jest bat mitzwy. Dla nas wszystko poka jest w takim pierwszy raz. I dlatego każde takie wydarzenie też celebrowanie u nas jest bardzo takie mocne, prawda? I ślub też, chupa też będzie w starej synagodze. Na co dzień jestem nauczycielem akademickim. Pracuję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Katedrze Informatyki. Jestem adiunktem, teraz pracuję nad habilitacją. I to jest jakby moja część zawodowa. Za to w tym wolnym czasie też dużo poświęcam się
społeczności żydowskiej od początków, czyli kiedy byłem jeszcze młodym studentem, wtedy zacząłem już działać, spotykać się z ludźmi, poprzez organizacje żydowskie, w których działałem, między innymi Czulent, który zakładałem w 2004 roku, poprzez działalność w gminie żydowskiej, działalność w Centrum Społeczności Żydowskiej, działalność w Związku Gmin Żydowskich Polskich oraz w Bnei Brit w Polsce. Czulent to była organizacja, która powstała na początku 2004 roku, 3-4 rok. Powstała bardzo ciekawa idea. Spotkało się sporo młodych osób. Ja tam byłem jednym ze starszych, ale grono 10-20 osób, które stwierdziło, że ciekawe, że nie ma takiej organizacji młodzieżowej. Kraków ogólnie nie miał zbyt dużo młodzieży, jak chodzi o społeczność żydowską. Znaczy, wydawało nam się, że nie ma. Gmina żydowska w tamtym okresie miała bardzo niewiele młodych osób. Ja jakby już uczestniczyłem w tym życiu, ale myślałem, że grono kilku osób jest, które znałem. I to grono właśnie tam w 2002-2003 roku wyjechało z Krakowa. I pomyślałem, nie ma Żydów młodych, albo garstka jest. I siedząc w jednym z pubów na Kazimierzu z moimi znajomymi, spotkałem dziewczynę, koleżankę moich znajomych i tak rozmawiamy. Okazało się, że ona też jest pochodzenia Żydówką, nazywa się Kora Cecerska i mówi, po 2 godzinach rozmowy powiedziała: Piotrek, mieliśmy takie zadanie, nasi przyjaciele stwierdzili, że chcemy robić organizację żydowską, chcemy się spotkać, taką grupę żydowską młodych ludzi i mieliśmy zadanie znaleźć Żyda. Ja ciebie znalazłam. Mówię, okej, to zobaczmy, spotkajmy się. Spotkaliśmy się na ulicy Wietora, w mieszkaniu naszej koleżanki, która już nie mieszka w Polsce, wyemigrowała do Izraela. Spotkaliśmy się w 10-12 osób i to były początki Czulentu. To były początki ludzi, którzy się spotkali, sami organizowaliśmy spotkania, organizowaliśmy święta, poznawaliśmy bardzo dużo. To był czas, kiedy my wszyscy poznawaliśmy kulturę przez dyskusje między sobą, historię naszych rodzin. Piękny okres. Z tego okresu bardzo dużo osób znam. Część osób wyemigrowała z Polski, część osób mieszka w Polsce. Duża liczba z tych osób działa w organizacjach żydowskich różnych. A myśmy się właśnie wtedy poznali w tym małym mieszkanku na Wietora w 2004 roku. Tak naprawdę Czulent istnieje jeszcze nadal. Znaczy, ja już nie jestem członkiem stowarzyszenia, bo jakby zacząłem już później działać w innych organizacjach, a to była organizacja młodzieżowa, a ja już taki bardzo młody nie jestem. Za to początek to było taka idea troszeczkę żydowskiego latającego uniwersytetu, który był w latach 70. Myśmy chcieli troszeczkę wziąć z tej doświadczeń, z tej organizacji, takich spotkań. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, organizowaliśmy święta, spotykaliśmy się z ciekawymi ludźmi, dyskutowaliśmy na temat, czym jest judaizm, czym jest dla nas judaizm. Były tam osoby w naszym stowarzyszeniu, które były zupełnie niereligijne, świeckie. Były osoby, które były jak na pograniczu zainteresowane religią. Były osoby religijne, niektóre stały się bardzo religijne już teraz. Więc był przekrój naprawdę wszystkich osób. Też jakby zostało to udokumentowane. Było między innymi film na temat naszego stowarzyszenia, wegetariański Czulent, który nakręciła Telewizja Kraków, w której właśnie mówiliśmy o swojej identyfikacji, tego, co chcemy w życiu robić. Oczywiście byłoby to bardzo ciekawe teraz ocenić, do czego doszliśmy wszyscy w tych naszych planach, które były wtedy, ale myślę, że każdy z nas znalazł swoje miejsce w tym środowisku żydowskim. Jeden z naszych kolegów, członków Stowarzyszenia Czulent, nie tylko jeden, ale jeden wyemigrował do Izraela, mieszka w Izraelu, pracuje w Instytucie Polskim, Tadeusz Woleński. Nasza koleżanka Daniela Malec pracuje też w Izraelu, dostała obywatelstwo, mieszka w Izraelu. Jeden z kolegów stał się religijnym Żydem, mieszka teraz w Berlinie. Kilka osób wyjechało do Warszawy i tam działa w organizacjach żydowskich. Kilka osób dalej jest w stowarzyszeniu tych młodszych i pracuje tutaj w Stowarzyszeniu Czulent w Krakowie. Więc nasze losy potoczyły się tak, że rozbiegliśmy się w różnych kierunkach, nie tylko Polski, ale świata, ale czasami mamy kontakt i wszyscy uważamy, że ten pierwszy okres tych kilku lat był dla nas niesamowicie
ważny i dużo dowiedzieliśmy się o własnej identyfikacji żydowskiej. Dużo się dowiedzieliśmy, czego chcemy od siebie, czego chcemy jakby od swojej żydowskości, od swojej tradycji. No i dzięki temu jakby myślę wiele z nas ma o wiele mocniejszą świadomość żydowską i wie, gdzie chce być w tej tradycji żydowskiej. Byłem zaangażowany w powstanie Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków od samego początku. Jak gmina żydowska miała kontakt z księciem Karolem i zaczęły się rozmowy, już wtedy jakby troszkę uczestniczyłem w całym tym procesie. Za to w momencie, kiedy dyrektorem został Jonathan Ortstein i to był jakby początek całego centrum, Jonathan jest moim przyjacielem i razem jakby na samym początku bardzo wspomagałem go od pobytu księcia Karola, który był tutaj, samo otwarcie centrum, aż po samą działalność centrum. Jestem członkiem zarządu Centrum Społeczności Żydowskiej. Wspieram też codziennie pracę tego centrum i to jest też bardzo taka dobra instytucja, która świetnie uzupełnia społeczność żydowską, instytucję społeczności żydowskiej w Krakowie, uzupełnia bardzo dobrze gminę żydowską, która jest bardziej skupiona na członkach, na ochronie zabytków, cmentarzy, synagog. Za to JCC jest bardziej otwarte na zewnątrz. I bardzo często osoby, które potykają swoją kulturę żydowską, swoją żydowskość, trafiają najpierw do JCC, a później po pewnym czasie są w tym JCC i myślą, żeby też na przykład zaangażować troszkę w gminę, żeby być i tutaj, i tutaj. Więc uważam, że jakby jest to bardzo ważna instytucja, która pozwala ludziom na pierwszy kontakt i spotkanie z kulturą żydowską i ze swoją historią i tradycją żydowską, rodzinną. Jest bardziej otwarta na pewno niż gmina, ale jest to związane jakby z samą koncepcją instytucji. Bardzo ważna instytucja i bardzo też dobrze rozwijająca się i dzięki temu mam nadzieję, że obydwie te instytucje raz, że będą się uzupełniać, a dwa, pozwolą, żeby ta społeczność żydowska cały czas istniała. Inaczej niż przed wojną, to będzie inna społeczność, ale cały czas żydowska, krakowska społeczność żydowska. Jestem zaangażowany w społeczność żydowską, w działalność społeczności żydowskiej, w organizacje żydowskie od przełomu lat 80., 90. Wtedy jakby zacząłem już coś w tym temacie robić. Wszyscy moi bliscy przyjaciele o tym wiedzą. Bardzo często zapraszam ich między na przykład na Festiwal Kultury Żydowskiej i przychodzą i razem siedzimy, słuchamy koncertów. Ludzie w pracy też doskonale na uczelni wiedzą o moim pochodzeniu, wiedzą, że jestem zaangażowany. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Wszystkie osoby są co najwyżej ciekawe tej kultury. Dużo się pytają, a dlaczego jest to święto, a na czym ono polega. Za to ja nigdy osobiście nie spotkałem się wśród moich przyjaciół i znajomych z żadnymi negatywnymi zdaniami czy negatywnymi odczuciami. Za to nie ukrywam, że zdarzało się, że dostawałem maile, które były antysemickie. To jeszcze wiele lat temu, ale to wynikało bardziej z zaangażowania w różne organizacje, które tu robiłem. Nie było ich wiele, było kilka. Nie były oczywiście one zbyt przyjemne, za to jakby mówię, to nie pojedyncze przypadki. Moi przyjaciele, moi znajomi zawsze reagowali na to bardzo życzliwie, byli bardzo zaciekawieni. Wspierali mnie, jeżeli mogli, więc tutaj jakby nigdy nie miałem złych doświadczeń. Ocena antysemityzmu zawsze jest problemem. Znaczy, wydaje mi się, że tam, gdzie są czy byli Żydzi, to tam byli też antysemici. Byli ludzie, którzy nie lubili Żydów za wiele rzeczy. Nie lubili ich za to, że mieli sklepy, nie lubili ich za to, że mieli inną religię, inną tradycję. Więc wydaje mi się, że antysemityzm jest na całym świecie. Trudno powiedzieć, że go nie ma w jakimś miejscu. Za to Kraków, ja się czuję bardzo bezpiecznie w Krakowie. Mieszkam na Kazimierzu, nie ma problemu, żebym wyszedł z kipą z synagogi, przyszedł do, nie wiem, do innej synagogi czy do Centrum Społeczności Żydowskiej. Nie odczuwam jakiegoś niebezpieczeństwa. Czasami jest ta agresja słowna w różnych gazetach, czy też w komentarzach w internecie nad artykułami. To jest bardzo przykre i jakby odczuwam to bardzo boleśnie. Za to są komentarze anonimowe. Rzadko ktoś odważy się powiedzieć coś takiego publicznie. W porównaniu z sytuacją w ogóle w Europie, Polska wydaje mi się bardzo bezpieczna, bo tutaj oprócz agresji takiej słownej, która czasami występuje, nie istnieje prawie w ogóle agresja fizyczna.
Tutaj no, Żydzi nie mogą się czuć niebezpiecznie, mogą iść spokojnie, religijni Żydzi, synagogi w sobotę, później przejść gdzieś, chodzenie w kipie, nie ma problemu. Zdarzają się pojedyncze przypadki, za to no, sytuacja, która się dzieje we Francji, w Anglii czy w Niemczech jest zupełnie inna. Więc myślę, że w społeczności polskiej oczywiście są antysemici, za to jest ich nie taka duża grupa. Jest część ludzi, którzy nigdy nie widziała Żydów. Stąd może wynikać pewna obawa, kto to jest Żyd i kim on jest. Za to nie przekłada się to na jakąś dużą agresję w stosunku do społeczności żydowskiej. Nazywam się Mateusz Lagosz, jestem członkiem JCC prawie od samego początku powstania tego centrum i teraz od jakiegoś czasu jestem przewodniczącym klubu studenckiego Gimel i koordynatorem szkółki niedzielnej tutaj w JCC. O swoich żydowskich korzeniach dowiedziałem się, kiedy miałem 8 lat. Dowiedziałem się tego od mojego dziadka, który wtedy był na łożu śmierci i powiedział mojej mamie, że on i jego żona jego rodzina i jego żony rodzina byli Żydami przed wojną, a oni, czyli mój dziadek i moja babcia, zostali wychowani, już urodzili się w końcowej części wojny i zostali wychowani tutaj w Polsce, jak każdy inny, zupełnie bez żadnej religii, bez niczego po prostu. No i po jakimś czasie tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić z tym. Rodzice później, jak powstało JCC, przyszli tutaj do JCC ze mną. Oni po jakimś czasie zrobili chupę, mieli ślub żydowski, a ja tutaj zostałem, zaangażowałem się w społeczność, w samą swoją naukę, samorozwój na temat judaizmu i tak jestem teraz. No, w większości reakcji moich znajomych były pozytywne, byli zainteresowani. Na ten moment mam kilku znajomych, którzy po prostu są cały czas zainteresowani kulturą żydowską, chcą po prostu jakoś mniej więcej uczestniczyć, przychodzą na noc synagog, jak jest, i inne wydarzenia. Więc nie miałem żadnych negatywnych reakcji spośród moich znajomych czy ludzi, którzy o tym wiedzieli. Czym dla mnie jest żydowskość? Ja najbardziej utożsamiam się z żydowskością. Nie wiem, czuję, że żydowskość jest dla mnie czymś bardzo ważnym, czymś, co zostało tak naprawdę wzięte ode mnie, od mojej rodziny podczas II wojny światowej, a do czego ja mogę teraz powracać i co sam tak naprawdę mogę działać przez moją pracę tutaj dla żydowskości, żeby pomóc jej się rozwijać i wracać do momentu swojego bytności, swojego życia. Ja dowiedziałem się o swoim pochodzeniu mając 8 lat, więc tak naprawdę nie miałem jeszcze ukształtowanej swojej tożsamości na tamten moment, więc nie zmieniło to mojego postrzegania na temat tej tożsamości, ale zmieniło się moje postrzeganie na temat mojej tożsamości w późniejszych latach, kiedy tak naprawdę nie wiedziałem, co zrobić ze swoim pochodzeniem, jak do tego podejść i tak dalej. No i pierwszym miejscem, do którego przyszedłem, było JCC, więc od tego momentu dopiero zacząłem tak naprawdę się poznawać kulturę, poznawać judaizm. Czy moja praca, moje działanie dla społeczności żydowskiej w Krakowie wiąże się z tym, że w JCC pracuję jako koordynator szkółki niedzielnej, jako przewodniczący klubu studenckiego Gimel działającego przy JCC i przez długi czas także angażowałem się w różnego rodzaju projekty, czy tam właśnie w klubie studenckim dla społeczności. Czuję, że ta praca jest czymś bardzo ważnym, żeby móc pomóc ludziom, którzy nie mieli takiej możliwości, tak samo jak ja zresztą, poznania kultury żydowskiej od momentu swojego urodzenia tak naprawdę, pomóc im dołączyć tutaj do naszej społeczności, pomóc im po prostu się w jakiś sposób zaangażować, czy odkryć to. Uważam, że sytuacja głównie w Krakowie sprzyja rozwojowi życia żydowskiego i naprawdę Kraków jest świetnym miejscem dla takich celów. Ludzie są niesamowicie zainteresowani wszystkim, co się dzieje wokół życia żydowskiego, wokół JCC. Kiedy mamy tutaj różnego rodzaju imprezy, przychodzi mnóstwo osób. Jest to niesamowite, wiele osób jest zainteresowanych, nie mając nawet żadnych korzeni, żadnego pochodzenia, większość akurat, którzy przychodzą stąd i są niesamowicie zainteresowani tym, co się dzieje, więc jest to naprawdę niesamowite. Uważam, że wszystko tutaj sprzyja rozwojowi życia żydowskiego. Uważam, że sytuacja w Polsce dla ludzi bardziej ortodoksyjnych, bardziej wierzących jest sytuacją całkiem w porządku. Niestety dostęp do jedzenia, który jest koszerny, jest troszkę utrudniony, jest ono droższe albo czasem niedostępne, z mięsem jest głównie problem. Ale uważam, że sytuacja sama jest pozytywna dla tych ludzi. Mogą oni także kultywować swoją tradycję, religię i nie jest to jakimś wielkim problemem, żeby żyć właśnie koszernie w Polsce. Jak ja widzę przyszłość żydowską w Polsce, tutaj w Krakowie? Widziałem na pewno w niesamowitych kolorowych barwach JCC, czyli pomarańczowym i zielonym, ale tak naprawdę dla mnie jest ona możliwa, bo sam tutaj swoją pracą wkładam się w to, żeby była ona możliwa dla przyszłości, czyli przez szkółkę niedzielną nauczając dzieci, które tak naprawdę dla nich jest to pierwszy kontakt z judaizmem, a są niesamowicie naprawdę zainteresowani. Ich rodzice nie mieli takiej możliwości i głównie nawet ci rodzice przez nich dowiadują się o judaizmie, więc
Ja sam wierzę, że jest tutaj przyszłość i że życie judaizmu, to znaczy, że życie żydowskie naprawdę przeżywa w tym momencie jakieś pewne odrodzenie w Polsce, w Krakowie.